Po polskich drogach każdego dnia transportuje się tysiące ton towarów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska. Każdy z takich transportów może stać się przyczyną wypadku. Jak wynika z badań, około 25% wypadków z toksycznymi środkami przemysłowymi następuje właśnie w trakcie ich transportu. System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych SPOT jest systemem wspomagającym likwidację zdarzeń wypadkowych z udziałem towarów niebezpiecznych. Został powołany przez producentów zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Zasady współpracy systemu SPOT z Państwową Strażą Pożarną określone zostały w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. Podstawę systemu stanowi sieć całodobowych punktów alarmowo-informacyjnych ośrodków SPOT przygotowanych do udzielania pomocy służbom ratowniczym w sytuacjach awaryjnych związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Pomoc służbom ratowniczym obejmuje 3 stopnie. Pierwszy stopień – bezpłatna pomoc telefoniczna, udzielenie służbom ratowniczym informacji przydatnych przy prowadzeniu działań ratowniczych. Drugi stopień – pomoc na miejscu zdarzenia udzielana przez specjalistę systemu. Trzeci stopień – pomoc techniczna. Obejmuje wyjazd ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy na miejsce zdarzenia. Przedstawione w filmie ćwiczenia prezentują współdziałanie służb ratowniczych w ramach systemu SPOT. W wyniku niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych samochód osobowy uderza w tył autocysterny przewożącej 15 ton 55% kwasu azotowego, powodując rozszczelnienie oraz wyciek kwasu azotowego z armatury autocysterny. Obrażeń doznaje kierowca samochodu osobowego, który pozostaje wewnątrz pojazdu. Świadek wypadku telefonem komórkowym zgłasza kolizję samochodów. Na miejsce zdarzenia zostają zadysponowane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, ciężki samochód ratownictwa technicznego oraz ciężki samochód gaśniczy. Wstępnego rozpoznania dowódca dokonuje w drodze do zdarzenia na podstawie informacji pozyskanych od dyżurnego przyjmującego zgłoszenie, a po przybyciu na miejsce wypadku przystępuje do rozpoznania właściwego obejmującego ilość poszkodowanych osób – 1, możliwość ewakuacji osób poszkodowanych, występujące zagrożenia pożarowe, chemiczne, ekologiczne i inne. Dokonuje próby rozpoznania wyciekającej z cysterny substancji niebezpiecznej i zagrożenia stwarzanego przez tą substancję. Po rozpoznaniu sytuacji kierujący działaniem ratowniczym wydaje właściwy rozkaz obejmujący w pierwszej kolejności zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ewakuację poszkodowanego i udzielenie mu pierwszej pomocy, a następnie przekazuje dyżurnemu powiatowego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej informację o sytuacji oraz prosi o zadysponowanie karetki pogotowia do poszkodowanego, zidentyfikowanie substancji oznaczonej numerem UN-2031, zadysponowanie dodatkowych sił, w tym specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP przekazuje informacje do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP o zdarzeniu i konieczności zadysponowania specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego PSP. Ustalono, że występuje zagrożenie chemiczne wskutek uwolnienia substancji żrącej kwasu. Dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP zgłasza do najbliższego ośrodka SPOT potrzebę konsultacji telefonicznej ze specjalistą systemu w ramach pomocy pierwszego stopnia. Dyżurny punktu alarmowego Zakładowej Straży Pożarnej, korzystając z listy specjalistów systemu, łączy rozmowę telefoniczną między kierującym działaniami ratowniczymi a specjalistą systemu posiadającym wiedzę i doświadczenie w postępowaniu z kwasem azotowym.
Konsultacje telefoniczne mogą obejmować zagadnienia dotyczące właściwości fizykochemiczne i toksykologiczne substancji, identyfikację zagrożenia i niebezpieczne reakcje, zalecane środki ostrożności BHP, postępowanie w przypadku pożaru lub uwolnienia do środowiska, sposób unieszkodliwiania lub neutralizacji, informacje dotyczące budowy cystern i sposobu ich przepompowywania, dostępne środki transportu i opakowania zastępcze, dodatkowe informacje istotne podczas prowadzenia działań ratowniczych. Specjalista systemu SPOT udziela kierującemu działaniami ratowniczymi ogólnych informacji o cysternie, potwierdza słuszność podjętych działań, ale nie jest w stanie telefonicznie jednoznacznie udzielić odpowiedzi dotyczących konstrukcji cysterny. Deklaruje możliwość dojazdu na miejsce zdarzenia. Kierujący działaniami ratowniczymi za pośrednictwem WSKR w ramach systemu pomocy drugiego stopnia dysponuje na miejsce zdarzenia specjalistę systemu SPOT. Dojazd na miejsce zdarzenia zapewnia ośrodek systemu lub po uzgodnieniu wzywający. W związku z brakiem możliwości dysponowania grupy chemicznej Państwowej Straży Pożarnej, dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP uruchamia trzeci stopień pomocy poprzez zadysponowanie sił i środków z najbliższego ośrodka SPOT. Trzeci stopień pomocy udzielany jest przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze działające w ośrodkach systemu, w tym zakładowe straże pożarne i zakładowe służby ratownicze. Do zdarzenia wyjeżdżają samochód ratownictwa technicznego oraz ciężki samochód ratownictwa chemicznego z zakładowej straży pożarnej. Ratownicy zakładowej straży pożarnej wykonują czynności mające na celu ograniczenie wypływu kwasu azotowego, a następnie uszczelnienie uszkodzonej armatury autocysterny, wykonanie neutralizacji rozlanego kwasu. W trakcie prowadzonych działań ratowniczych dyżurny punktu alarmowego Zakładowej Straży Pożarnej podejmuje działania w celu ustalenia możliwości skierowania na miejsce wypadku pustej autocysterny przystosowanej do przewozu kwasu azotowego. Prośba o pomoc w znalezieniu autocysterny za pośrednictwem Centrum SPOT PKN Orlen zostaje skierowana do innych ośrodków systemu SPOT. Dane przewoźnika dysponującego autocysterną przekazywane zostają za pośrednictwem stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP do właściciela uszkodzonej autocysterny. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zadysponowanej autocysterny ratownicy Zakładowej Straży Pożarnej przystępują do przepompowania kwasu azotowego z cysterny uszkodzonej. SPOT współdziała z podobnymi systemami w Europie w ramach Intervention in Chemical Transport Emergencies (ICE). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji w przypadku zdarzeń z udziałem towarów niebezpiecznych transportowanych tranzytem przez nasz kraj. System SPOT stanowi praktyczny przykład realizacji programu Odpowiedzialność i troska. Udział zakładów w systemie pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych SPOT jest świadectwem powagi, z jaką zakład chemiczny traktuje troskę o bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Troska ta nie ogranicza się do terenu zakładu. SPOT jest systemem otwartym, a ilość uczestników nieograniczona. Przystąpienie do systemu mogą zadeklarować producenci, przewoźnicy, dystrybutorzy, inne firmy, instytucje i organizacje, których wiedza, doświadczenie i sprzęt może przyczynić się do ograniczenia skutków awarii. Możliwość udzielenia pomocy w ramach systemu SPOT zależy w znacznej mierze od liczby jego uczestników. Zapraszamy do współpracy.